Jest tutaj. Tak jak mówiłem. Tylko pytanie, czy on się skusi na mojego woblera. Jest. Mówiłem. Piękny bolek. Środek lata, końcówka lipca. No nie mogło się to obejść bez wypadu na bolenie. Jak Poprad kojarzy mi się z Strągami, tak rzeka, można powiedzieć, nad którą mieszkam, czyli Dolny Dunajec. To jest odcinek od Nowego Sącza do Jeziora Rożnowskiego, kojarzy mi się z boleniami. Dzisiaj warunki ciężkie, woda strasznie zmącona, burzowa, lekko podniesiona. Na filmie zobaczycie naniesione przez burzę konary, także miejscówki, nad których byłem miesiąc temu. Praktycznie tam, gdzie nie było zaczepów, leżą konary. Tam, gdzie były zaczepy, może ich nie ma, nie wiem. Wodę trzeba poznawać od początku. Jeśli chodzi o samo łowienie boleni, mam troszkę leniwe podejście do tego. Przez to, że wakacje, nad wodę przychodzę odpocząć, także poluję głównie na ryby, które się pokazują, czyli na polujące sztuki. Jak tylko gdzieś zobaczę atak bolenia, tudzież dwa, wtedy wiem, że to jest ciekawe miejsce, żeby tam się na nie przyczaić. Oczywiście czasami też nie odpuszczam takich typowych miejscówek, jak jakiś warkoczy. Teraz jestem na główce, ale mówię, tak jak mówię, no, bolenie dla mnie kojarzą się głównie z posiedzeniem nad rzeką. Jeśli coś się trafi, to się trafi, jeśli nie, to zazwyczaj coś jest, ale tak jak mówię, w moim przypadku praktycznie w 100% są to ryby upatrzone. Nie szukam ryb w toni. Jeśli boleń, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest odpoczynek. Mogę iść nad wodę, nie wykonać ani jednego rzutu, nieważne. Liczy się to sama obecność tutaj, odpoczynek. Tu jest bolek. Nie bolek. Ten bolo jest mój. Jest! Bolo. Patrzcie się. Tania kotwica. Tania kotwica. Taki błąd kosztował rybę 70 cm. Nic. Próbujemy dalej. Kilka słów a propos mojego zestawu na bolenie. Troszkę różni się od tego, czym łowię pstrągi. Przede wszystkim wędzisko, klasyk wśród wędzisk boleniowych to jest Parabellum. Nie jestem w stanie
nic złego powiedzieć na temat tego kija. Ja korzystam, mój wyrzut tego wędziska to jest 10 do 30 gram, 279 cm długości. Dla mnie optymalne. Niektórzy używają mniejsze, są bodajże do 21 gram. Dla mnie byłoby to za miękko. Ja, jak wiecie, lubię twarde kije, czyli Savage Gear, naprawdę Parabellum, klasyka wśród boleniarzy. W 100% mogę ten kijek polecić. Ja go osobiście posiadam już bodajże trzeci sezon. Widać, jak on jest zmaltretowany, ale daje radę. Jest. Ale bolo. Ale łupnął. Oj, 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 oj. Boję się tylko o kotwicę. Ale łupnięcie było. Jak ja to kocham w tych rybach. Ładny. Przepiękne ryby. Jaka ropa. I taki piękny dunajecki bolo. Tak jak mówiłem. Już gdzieś. To jest nasze srebro. Srebro z nad Dunajca. Samo centrum. Piękne. Poszedł. Piękny. Cóż można więcej chcieć? Nic. Łapiemy dalej. Na kołowrotku nawinięta plecionka. Tu jest chyba 12. 12 albo 14. Nie jestem pewny. 4 sploty. Nie 8, ale 4. Z premedytacją wybrałem 4 z tego względu, że 4-splotowe są głośniejsze przez przelotki. Głośniejsze na rolce kołowrotka, ale mają jedną zaletę, której nie mają 8 czy tam więcej splotowe plecionki, to jest ich wytrzymałość na uszkodzenia. Łowiąc w takiej rzece jak tutaj, gdzie jest pełno kamieni, jakichś różnych, nie wiem, korzeni, nie korzeni, także 8-splotowa bardzo łatwo mogłaby ulec przedarciu. Do plecionki wywiązuję fluorokarbon przy ponad gdzieś około metra długości. Może nie dlatego, żeby to w takich przypadkach jak dzisiaj, to na pewno nie jest to związane z tym, żeby ryba tego nie zauważyła, bo w takiej brudnej wodzie, jak będziemy łapać, i tak nie zauważy. Raczej to jest związane z przedzieraniem się.
moim przypadku jest dowiązany przypon grubości 0,40. Bardzo ważna rzecz, jak dobieram fluorokarbon? Fluorokarbon dobieram do wytrzymałości plecionki. Jeśli plecionka ma gdzieś około 10 kg czy 12 kg, powiedzmy 12 kg wytrzymałości, ja wybieram fluorokarbon 40, który ma 10 kg wytrzymałości i tym się kieruję. Nie kieruję się tam tym, że na sandacza używam 30, a na golenia 40. Nie. W moim przypadku głównym takim wyznacznikiem grubości fluorokarbonu jest wytrzymałość pletki, który mam nawinięty na kołowrotek. Plecionkę z fluorokarbonem łączę zwyczajnym węzłem derzakowym. Na końcu węzła, na końcu przyponu z fluorokarbonu dowiązuję dograwkę z krętlikiem. No i przynęta to już indywidualna rzecz, w zależności od wody, jak łapie. Taki trochę bardziej wytrzymały zestaw. Jest polo. Ładna rapa. Piękny boluś. Krwawi trochę. Piękny polo. No i to mam. Kurde, z tym może być ciężko uratować tą rybę. No ale spróbujemy. W sytuacjach takiej jak ta ryb praktycznie nie biorę w ogóle, ale widzę po tej rybie, że ona jest nie do uratowania. Nawet jeśli ją wypuszczę, i to niestety, ale ryba nie przeżyje. Za dużo krwawi. Nic, spróbujemy ją odczepić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, rybka bardzo źle zacięta. Znaczy zacięta dobrze. Problem tego typu, że uszkodzona, zapięta głęboko i strasznie krwawi z łuków skrzelowych. Zobaczymy, no.
Kurde. Może się ogarnie. Jeszcze wypadła. Bywa i tak. Źle zacięta. Zacięta zbyt dobrze. Rybka połknęła przynętę bardzo głęboko, krwawi z łuków skrzelowych. Wydaje mi się, że nie przeżyje. No bywa też tak, no zobaczymy. Kolejna bankówka. O paru rzeczach nie powiedziałem. Nie powiedziałem z premedytacją. Mówię tu o przynętach boleniowych i nie dlatego, że nie chcę wam pokazać na co się łowi, bo tak naprawdę do tego trzeba dojść samemu. No, na pewno klasyki boleniowe, jeśli macie w swoich pudełkach, nie zawiodą. Jeśli nie macie, załóżcie blachę. Też jest dobra. Także do przynęt trzeba dojść samemu. Też w zależności od dnia, czasami bierze na jedną, czasami bierze na drugą, czasami kolor garowy, sposób prowadzenia, szybko, wolno. Także na filmie możecie zobaczyć, na co ja łowię, ale nie będę się rozwodził na ten temat, bo tak naprawdę raz bierze na to, raz bierze na coś innego. Także to trzeba być nad wodą. Jeśli nie bierze na jedną rzecz, zmienić na drugą. Tyle, na tym to polega. Chyba się nie nagrało. Samo branie, haul, ale największa rapa chyba tego sezonu. Patrzcie, już wam pokażę. Ryba 70 plus. Piękny dunajecki boleń. Uderzył atomowo. Coś pięknego. Wypuszczamy rybkę. Pora wypuścić piękną rybkę. Uciekaj. 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 Piękna rapa. Największa w tym sezonie. Jeszcze jedna? Może się uda. I tak wygląda to moje rzeczne boleniowanie. Praktycznie kilka razy w roku, wakacje, bardzo często z rodziną nad rzeką. Ale mówię, to jest rzeczne łowienie boleni. Bo jest jeszcze łapanie boleni w zaporówce czy w jeziorze. To już jest całkiem inna bajka. Nie wiem dlaczego, ale ja na zaporówce udało mi się może raz czy dwa razy złapać bolenia u nas na jeziorze Rożnowskim. Wiem, że to potrafią robić tylko specjaliści. Nie wiem, czy to jest kwestia prowadzenia przynęty, czy to jest kwestia rodzaju przynęty. Nie mam zielonego pojęcia. Ale bardzo chciałbym poznać ten temat. Jeśli kogoś zainteresował ten film i wie, jak łapać bolenie na zaporówkach, proszę dajcie znać. Szczególnie tutaj na naszym jeziorze Rożnowskim. Nie wiem. Ja nie umiem, bardzo chciałbym się nauczyć, także to było na tyle. Dzięki
za oglądanie. Cześć.